prawosławna świątynia w Płocku, pełniąca rolę kaplicy, była zlokalizowana w koszarach wojskowych w budynku, który niegdyś zajmowały norbertanki przy ulicy Warszawskiej. Pomysł budowy cerkwi prawosławnej w Płocku powstał w roku 1856. Propozycję budowy świątyni wniósł arcybiskup warszawski Arseniusz. Została ona jednak odrzucona ze względów finansowych przez namiestnika Królestwa Polskiego hrabiego Michała Gorczakowa. W 1864 roku, po upadku powstania styczniowego, naczelnik wojenny okręgu płockiego, generał Włodzimierz Sawicz-Semeka, zwrócił się do namiestnika Królestwa Polskiego Fiodora Berga o wydanie pozwolenia na budowę cerkwi w Płocku. Inwestycja, wsparta m.in. przez cara Aleksandra II, została zrealizowana w latach 1865-1867. Na Placu Floriańskim, obecnie jest to Plac Obrońców Warszawy, została wzniesiona monumentalna świątynia, zaprojektowana przez architekta Bronisława Brodzic-Rzechowskiego, autora m.in. niezrealizowanego projektu Wielkiej Synagogi w Warszawie, a także Pałacu Stanisława Wołowskiego w Warszawie oraz Pałacu Kona we Włocławku. Była to świątynia trzynawowa, zbudowana na planie krzyża, posiadała w osi głównej smukłą wieżę od frontu oraz niską, zwieńczoną kopułą w części centralnej oraz 6 mniejszych wieżyczek. Kopuły wszystkich wież były bogato złocone. Pierwowzorem płockiej cerkwi była cerkiew pod wezwaniem świętego Klemensa w Moskwie, wzniesiona około 1770 roku. Całkowity koszt budowy świątyni wyniósł 34 000 rubli. Osiemnastego września 1867 roku świątynia w Płocku została uroczyście konsekrowana przez arcybiskupa Ioannicjusza. W 1885 roku płocka świątynia została przemianowana na sobór. Wraz ze wzrastającą liczbą wyznawców prawosławia w Płocku przestrzeń mogąca pomieścić wiernych w cerkwi stała się zbyt mała. W 1893 roku podjęto decyzję o przebudowie świątyni. Autorem projektu przebudowy był Józef Górski, architekt guberni płockiej, który był autorem m.in. projektu cerkwi w Rypinie. Przebudowę zakończono w 1895 roku. W tym samym roku świątynia została konsekrowana przez arcybiskupa chełmsko-warszawskiego Flawiana. W latach 1868-1867 proboszczem w Płocku był Aleksander Stiepanowicz Strukowski. W latach 1867-1887 Władimir Iwanowicz Stadnikow, a w okresie 1906-1917 proboszczem soboru w Płocku był Iwan Fiodorowicz Rajewicz. Sobór pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w styczniu 1916 roku został zamknięty przez władze niemieckie, które przeznaczyły budynek na kościół dla wojska. Po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku władze polskie przejęły budynek cerkwi na kościół garnizonowy. W kwietniu 1921 roku przed budynkiem cerkwi na Placu Floriańskim odbyły się uroczystości nadania miastu Krzyża Walecznych przez marszałka Józefa Piłsudskiego.
cerkiew, jako symbol panowania carskiego na ziemiach polskich, została rozebrana w 1929 roku. Na siedzibę parafii prawosławnej przeznaczono południowo-wschodnią część dawnego klasztoru podominikańskiego. W latach 30. XX wieku kaplicę prawosławną gruntownie przebudowano i przyozdobiono ikonostasem zaprojektowanym i wykonanym przez Aleksego Kirjuszyna. W płockiej cerkwi uwagę zwracają zabytkowe, XIX-wieczne ikony, sakralne obrazy wyobrażające postacie świętych, a wśród nich ikona Józefa Piesnopisca, Aleksandra Newskiego i Georgija, podarowana na wyposażenie cerkwi na pamiątkę ocalenia cara Aleksandra II 4 kwietnia 1866 roku dzięki staraniom żołnierzy i oficerów 6. Dywizji Piechoty, ikona przedstawiająca księcia Aleksandra Newskiego i świętą księżną Olgę, obrazy Matki Bożej z Dzieciątkiem i świętego Mikołaja Cudotwórcy, Matki Boskiej Poczajowskiej typu Eleusis oraz ikona Zaśnięcia Matki Boskiej. Witam serdecznie w Cerkwi Prawosławnej Przemienia Pańskiego w Płocku. Stoimy przed ikonostasem, który oddziela część środkową od części ołtarzowej. Ikonostas został wykonany w 1938 roku przez miejscowego artystę Aleksego Kirjuszyna za czasów proboszcza księdza protoiereja Wiktora Karwowskiego. Wtedy to powiększono cerkiew o jeszcze jeden pokój i wykonano ikonostas. Ikony, które widzicie na ikonostasie, są jego ręki, za wyjątkiem 4 ewangelistów, które są na drzwiach królewskich w środku. Te ikony 4 ewangelistów są z byłej cerkwi Przemienia Pańskiego, która była na placu Floriańskim. A pozostałe ikony jest to dzieło już pana Aleksego Kirjuszyna. Ikonostas, jak powiedziałem, oddziela część środkową od części ołtarzowej. W części środkowej jest miejsce dla wiernych, a część ołtarzowa przeznaczona jest dla duchowieństwa. Tam są odprawiane nabożeństwa. Jak wspomniałem, królewskie drzwi na środku są otwierane w trakcie nabożeństwa.
Zawsze po prawej stronie jest ikona Chrystusa, po lewej stronie Matki Bożej. Następne są drzwi tak zwane diakońskie. Na nich są ikony archaniołów bądź też arcydiakonów. I z prawej strony za drzwiami zawsze jest ikona, pod jakim wezwaniem jest dana świątynia. Tu widzimy ikonę Przemienia Pańskiego i nasza świątynia jest pod wezwaniem Przemienia Pańskiego. Pozostały wystrój świątyni, ikony, analojczyki, świeczniki, to wszystko jest z wyposażenia byłej cerkwi, która została odebrana w 1918 roku, a zburzona w 1929 roku. Parafianie, którzy w tamtych czasach byli w Płocku, wynieśli z cerkwi ikony, świeczniki, analojczyki, utensylia i to do dnia dzisiejszego służy nam, wiernym naszej parafii tu w Płocku, na wszystkich nabożeństwach. Cmentarz prawosławny jest zlokalizowany w południowo-wschodniej części miasta Płocka przy ulicy Norbertańskiej 25. Został założony w drugiej ćwierci XIX wieku. Na cmentarzu zachowało się ponad 1000 nagrobków, a wśród nich grobowiec generał-majora Jefrema Stepanowicza Wysockiego, generał-majora Leontija Dimitriewicza Zlotkowskiego, dyrektora gimnazjum płockiego Wasyla Ryklickiego oraz grobowiec znanej w Płocku rodziny Kiriuszynów z 1866 roku. Przy ulicy Norbertańskiej w Płocku zlokalizowana jest także kaplica prawosławna, pod budowę której kamień węgielny położono 6 sierpnia 1870 roku. Autorem jej projektu był architekt gubernialny Józef Górski. Kaplica, wzniesiona w 1871 roku, reprezentuje styl neoromański. 17 października tego roku konsekrował ją protojerej Włodzimierz Iwanowicz Stabnikow. Wewnątrz kaplicy znajduje się drewniany, jednorzędowy ikonostas. Kaplica została wpisana do rejestru zabytków 17 kwietnia 1972 roku pod numerem 954.
Parafia w Płocku jest parafią nieliczną na dzień dzisiejszy. Liczy około 50-60 osób praktykujących. Na nabożeństwach przychodzi 20-30 osób. Oczywiście ostatnie czasy covidowe, pandemii zmniejszyło liczbę wiernych, o wiele mniej w cerkwi, ale nabożeństwa są wszystkie, zawsze nabożeństwa się odbywają, także wszystkich chętnie zapraszam w każdą niedzielę. Teraz w okresie letnim, tak jak co roku, nabożeństwa są na zmianę. Jedna niedziela jest tutaj, w cerkwi na Kościuszki 18, Przemienienia Pańskiego, a następną niedzielę święta liturgia jest na cmentarzu w kaplicy świętego Archanioła Michała. I tak na zmianę do końca września.